Cześć! Dzisiaj będzie o tym, co ma wspólnego szabla z maszynką do golenia, czyli o firmie Wilkinson. Stoję na tle kwitnącej papierówki i nie wiem, czy słychać to na nagraniu, ale z tyłu za mną siedzi na niej cały rój pszczół i odbywa się właśnie zapylanie. Kolejno, firma Wilkinson nie płaci mi za robienie im teraz reklamy, aczkolwiek mogłaby. Najpierw ją jeszcze wyciągnę z pochwy, pokażę, jak wygląda. Bardzo mała krzywizna jest tej szabli. W początku myślałam, że to pałasz. Dobra. Początki sięgają roku 1772, kiedy to brytyjski kowal Henry Knox założył firmę zbrojeniową i zaczął produkować wyposażenie dla wojska. Potem przekazał ją kolejnemu właścicielowi w 1805, niejakiemu Wilkinsonowi, i wtedy firma już przybrała swoją dzisiejszą nazwę Wilkinson Sword. Następnie w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych zajmowała się głównie produkcją bagnetów i dział. W 1898 wypuściła na rynek pierwszą maszynkę do golenia i była to rewolucja na rynku przyrządów do golenia, ponieważ była ona bezpieczniejsza i wygodniejsza niż brzytwy, których używano do tej pory. Później została szybko zastąpiona kultową maszynką Palmal, która jest tutaj właśnie pokazana na ilustracji. W 1903 zajęto się produkcją motocykli i zbiegło się to w czasie z produkcją karabinów maszynowych Maxim. Ludzie z tej firmy wpadli na pomysł, że można by te dwie rzeczy połączyć i sprzedawać dla wojska, i powstało wówczas coś takiego. I było to szalenie niewygodne, ponieważ karabin był przymocowany tak jakby do kierownicy i trzeba było albo jechać, albo strzelać, ponieważ jednocześnie było trudno. Te motocykle również nie miały tego kosza z boku, gdzie mógł siedzieć operator karabinu na przykład. Ale miałam mówić o szabli, a mówię o motocyklach. Druga wojna światowa to produkcja noży i kamizelek kuloodpornych. Natomiast w roku 1962 firma Wilkinson wypuściła na rynek pierwszą żyletkę ze stali nierdzewnej. Ja tutaj Wam pokażę, wykopałam w ogrodzie żyletkę. Musi być zrobiona ze stali nierdzewnej, ponieważ po takim czasie leżenia w mokrej glebie na pewno by już zdążyła cała zardzewieć, a ta jest w bardzo dobrym stanie. I nie róbcie tego w domu, wykopywanie żyletek jest niebezpieczne. I tak też nie róbcie. Te ze stali nierdzewnej były o tyle dobre, że można było dłużej się nimi golić. Nie przestawały być tak szybko ostre jak poprzednie. W roku 1973 firma Wilkinson łączy się z Match Corporations, żeby stać się większą firmą, dysponującą większym budżetem, na przykład na reklamy, aby móc konkurować ze swoim największym rywalem, jakim było amerykańskie Gillette. Przez cały XX wiek nadal trwa produkcja mieczy, na przykład dla kawalerii dworskiej armii brytyjskiej. I dopiero w roku 2005 definitywnie zakończona zostaje produkcja mieczy Wilkinson. Pochwa jest metalowa z niewielkimi obecnymi już wgnieceniami. Jedno kółko, drugie kółko, możliwość zawieszenia broni sobie na pasku.
Tutaj jedynymi napisami jest Wilkinson Palmal Londyn. Palmal tak jak ta maszynka. I nie ma tutaj więcej żadnych oznaczeń, żadnych numerów seryjnych. A rękojeść jest wyłożona czymś takim, co nie mam pojęcia co to jest. Może to być nawet skóra płaszczki, ale może być też jakiś antyczny plastik. A ostrze wygląda tak. I całkiem wygodnie się tę szablę trzyma. To wszystko na dzisiaj. Nie wiem, co będzie w kolejnym odcinku, bo jeszcze tego nie wymyśliłam. Trzymajcie się. Cześć.